Dziś temat, który jest gorący jak router. Jak do moich dzieciaków przychodzą koledzy i podłączają się do domowego Wi-Fi. SUV-y do 140 tysięcy złotych. 5 nowych i 5 używanych. Gotowi? To lecimy. O tym, jak popularne są dzisiaj auta typu SUV i crossover, niech najlepiej świadczy fakt, że póki co zgromadziliśmy na platformie findcar.pl ponad 12,5 tysiąca samochodów wyłącznie od autoryzowanych dealerów, z czego niemal 5 tysięcy, czyli 40% ofert stanowią właśnie SUV-y i crossovery. Po zastosowaniu filtra do 140 tysięcy złotych liczba ofert spada do 2200, z czego nowe auta to około 600, a używane 1600 ogłoszeń. Więc naprawdę jest w czym wybierać. My przygotowaliśmy dla Was najciekawsze naszym zdaniem propozycje, a na wiele z nich możecie jeszcze dostać niezłe rabaty, bo to początek roku, czyli w wielu markach tradycyjnie czas wielkich wyprzedaży. Pamiętajcie, że na findcar.pl znajdziecie auta pochodzące wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Mają gwarancję, finansowanie, sprawdzoną i pewną historię, zero komisów, zero handlarzy, zero pseudo-okazji i nie przywiązujcie się do tych konkretnych ofert, które Wam pokazujemy, bo te auta mogły już się sprzedać, ale na findcar.pl z pewnością znajdziecie egzemplarz, który Wam się spodoba. Dajcie też znać w komentarzach, jakie porównania i zestawienia samochodów, a może jakie inne materiały chcielibyście obejrzeć na naszym nowym kanale na YouTubie. Zestawienie zaczynamy nietypowo, bo od auta, które właśnie zakończyło swoją karierę na rynku samochodów nowych i powoli przechodzi do działu aut używanych. Na stoku pozostały pojedyncze sztuki fabrycznie nowe i to ze sporymi rabatami. Mowa o Volkswagenie T-Rocku, którego ustępującą pierwszą generację możecie mieć za 139 170 zł z silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 koni i skrzynią DSG, a przede wszystkim z bogatym wyposażeniem wersji Final Edition. Przeceniono to auto z niemal 165 tysięcy złotych. Choć ma wszystko, czego potrzeba i nadal nieźle wygląda, to pamiętajcie, że jest szare na zewnątrz, szare w środku. Do tego plastiki są tak twarde i tandetne, że nawet właściciele Poloneza Caro będą na Was patrzeć z pogardą. Minus także za oldschoolowe multimedia z poprzedniej epoki, ale za to plus za solidność montażu, trwałość, funkcjonalność. Bo bagażnik ma 445 litrów, a auto pomieści bez większego problemu 4 osoby. Więc jest idealne dla rodziny 2+2, która nie ma ani zbyt dużego budżetu na nowe auto, ani zbyt dużych wymagań, jeżeli chodzi o przestrzeń w środku. Dla fanów tradycyjnych napędów ten T-Roc nie ma jeszcze technologii MHEV, więc poza akumulatorem i siłownikami szyb, żadnych baterii silników elektrycznych tu nie uświadczycie. Ale jak to mówią, umarł król, niech żyje król. I w bardzo podobnej cenie można trafić już fabrycznie nowego T-Roca drugiej generacji. Auto, które zadebiutowało w 2025 roku i już wyposażono je niestety albo stety w technologię MHEV. Więc mamy tu silniki 1.5 ETSI o mocy 150 koni ze skrzynią DSG, ale też gorzej wyposażoną wersję, tak zwaną Bida Edition. Rocznik 2025 można ustrzelić z tym silnikiem za 139 400 zł. Producent zapewnia, że zastosowanie miękkiej hybrydy zmniejszyło spalanie o pół litra na setkę, ale jednocześnie auto przytyło o 120 kg względem poprzednika, więc mimo dodatkowych 19 koni z silnika elektrycznego nowy T-Roc przyspiesza do setki wolniej o ponad pół sekundy. Ale nie przeszkadza mi to wcale, bo różnica w wyciszeniu, jakości wykończenia wnętrza jest ogromna, więc wolałbym osobiście T-Roca drugiej generacji, choć z gorszym wyposażeniem. Test poprzedniej, jak i obecnej generacji T-Roca możecie oczywiście obejrzeć na kanale Karoseria. I tak przechodzimy do drugiego przedstawiciela tradycyjnej motoryzacji. Przed Wami Kia Sportage, a niektórzy nawet twierdzą, że Kia Sportage. Jedyna prawdziwa benzyna. Dealer wycenił ją na 139 900 zł, ale to przecena z, uwaga, 168 600 zł. Prawie 30 tysięcy złotych taniej za nowe auto stojące w salonie i gotowe do odbioru. Przy czym, podobnie jak w przypadku T-Roca, mamy tutaj wersję przedliftową, bo jesienią 2025 roku na rynek wjechały już egzemplarze poliftowe. Mimo to naprawdę dobry
dobra oferta, szczególnie, że testowaliśmy ten samochód na kanale Karoseria i bardzo nam się podobał. Mimo swojej prostoty, przedniego napędu, to Sportage jest naprawdę dobrym wyborem. Szczególnie, że mamy tutaj wersję Anniversary na 30-lecie modelu z pakietem DriveWise, czyli pakietem systemów poprawiających bezpieczeństwo. To, co do mnie trafia w przypadku Kii, to 7-letnia gwarancja, bagażnik o pojemności 591 litrów, obszerne wnętrze i naprawdę niezłe materiały wykończeniowe. Silnik 1.6 TGDI, znany ze swojej długowieczności, 7-biegowa skrzynia DCT według wielu osób działa nawet lepiej niż podobne skrzynie niemieckich koncernów. Kia też już dawno się wyleczyła z kompleksów, jakich mogła się nabawić przy europejskich konkurentach. Jak Chińczycy pójdą tą samą drogą, co Kia w ostatnich latach, to ich rola na starszych i bardziej wymagających rynkach niestety też szybko wzrośnie. Albo stety. Na trzecie miejsce trafia Ford Kuga, dostępny za 136 900 zł. Ale tu jest gwiazdka, bo to oferta wyłącznie w najmie i finansowaniu dealera, wyłącznie dla firm. Pierwsza wpłata 0%. Potem płacicie miesięczną ratę 1590 zł brutto. Limit kilometrów to 15 000 rocznie, czas finansowania 30 miesięcy. Więc 2,5 roku. Ubezpieczenie AC i OC jest zawarte w cenie, podobnie jak serwis. Więc przez te 2,5 roku zapłacicie w sumie 47 700 zł i oddajecie auto do salonu. Za tę kasę dostajecie bogatą wersję wyposażenia, czyli Titanium. Jest tutaj dwustrefowa klimatyzacja, grzane zydle, kierownica i szyba przednia też są grzane, do tego reflektory LED. Zaskoczeniem też jest fakt, że za te pieniądze nie dostajecie podstawowego i problematycznego dosyć silnika 1.5 EcoBoost, tylko wolno ssący silnik 2,5 litra połączony z motorem elektrycznym i skrzynią ECVT, czyli hybrydę. Taką, której się nie da ładować z gniazdka, ale jeździ jak hybryda. I mimo, że wszyscy oficjalnie zaprzeczają jakimkolwiek związkom pomiędzy koncernami Ford i Toyota, to w praktyce pracuje ten układ dokładnie tak jak w hybrydach Lexusa i Toyoty. Moc całego układu 180 koni mechanicznych, spalanie na poziomie 5 litrów w ruchu miejskim nie jest niczym nadzwyczajnym. Najnowszą Kugę polecamy przede wszystkim jednak ze względu na to, że jest jak bohater drugoplanowy. Nie robi wrażenia na pierwszy rzut oka, ale z czasem zaczynacie ją doceniać. Ma świetne właściwości jezdne, bardzo praktyczne na nadwozie. Przy długości 4,6 metra wygospodarowano 628 litrów bagażnika. Nie zaszpanujecie nią pod szkołą dzieci, ani na wiejskiej dyskotece, to jest pewne. Ale jeśli na co dzień poruszacie się autem sportowym albo prawdziwą terenówką, to Kugę możecie śmiało kupić jako drugie auto, na przykład dla żony. I gwarantuję Wam, że będziecie ją czasami tej żonie podbierać. A jak macie wątpliwości, to zobaczcie test tego auta na kanale Karoseria. Nasz czwarty typ to Chińczyk. I to całkiem rosły, bo to BYD Seal U DMI Boost. Samochód, który sprawdza się w roli taksówek i kosztuje tyle, co kompaktowe auta europejskie, jednocześnie oferując przestrzeń na poziomie Volvo XC60 czy Skody Kodiaq. Prawie 4,8 metra długości, a rozstaw osi to niemal 2,8 metra. Jechałem nim kilka razy jako pasażer taksówką i byłem zaskoczony jakością wnętrza i jego ceną. Natomiast taksówkarze mówili, żeby nie wykonywać gwałtownych manewrów i hamowanie zaplanować wcześniej. Ale nadal za te pieniądze nic większego chyba na naszym rynku nie dostaniecie. Ten konkretny egzemplarz to najtańsza wersja Boost, w której na wyposażeniu znajdziecie wszystko. I mówiąc wszystko, naprawdę mam na myśli wszystko. Światła LED, panoramiczne okno dachowe, aluminiowe relingi, elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika, aluminiowe obręcze kół, elektrycznie regulowane i składane lusterka boczne, wielofunkcyjną podgrzewaną kierownicę obszytą skórą wegańską, tapicerkę siedzeń też ze skóry wegańskiej, fotel kierowcy regulowany elektrycznie, z wentylacją, podgrzewaniem, pamięcią ustawień, radio cyfrowe, system Audio Infinity, przednie i tylne czujniki parkowania, system kamer 360 stopni, adaptacyjny tempomat, inteligentny tempomat i tak naprawdę to jest dopiero początek listy. Największa słabość tego auta? Są dwie. Pierwsza to serce, a druga to dupa. Ten BYD w najtańszej wersji występuje z silnikiem spalinowym o pojemności 1,5 litra, który połączono z motorem elektrycznym. Łącznie dają 218 koni, które trafiają tylko na przednie koła. Więc osiągi nie są spektakularne. 8,9 sekund do setki, ale taksówkarzom wystarczy. Natomiast jeżeli o dupę chodzi,
to nie jest zbyt imponująca, bo to jedynie 425 litrów pojemności. Ale za te pieniądze i tak nic większego i lepiej wyposażonego, nowego nie znajdziecie. Więc przypominam, 139 300 zł to jest cena za BYD, a od Findcara w gratisie dostajecie zestaw chusteczek na opłakiwanie zgonu motoryzacji ze Starego Kontynentu. A skoro o losie europejskiej motoryzacji mowa, to zaskakująco dobrze na ekonomiczne zwarcie z państwem środka przygotowali się Francuzi. Od dłuższego czasu na kanale Karoseria obserwujemy poprawę jakości francuskich aut przy zachowaniu atrakcyjnych cen. To jeden z niewielu plusów wkroczenia na europejski kontynent chińskich producentów samochodów. Ale pamiętajcie, jeden przebiśnieg wiosny nie czyni. Więc na koniec zestawienia nowych SUV-ów i crossoverów do 140 tysięcy złotych Peugeot 408 Hybrid Allure, który kosztuje równe 140 tysięcy złotych. Mimo że pod maską pracuje tutaj trzycylindrowy silnik o pojemności 1,2, a producent określa go mianem hybrid, to w rzeczywistości jest to po prostu mchew. A łączna moc całego tego układu napędowego, mówiąc hucznie, to tylko 145 koni mechanicznych. Kierownica ma średnicę paletki od ping-ponga, ale mimo to auto zasługuje na uwagę. Francuzi, którym świetnie wychodzą bagietki, wina i sery, niestety przez ostatnie 2 dziesięciolecia nie zaproponowali nic wartego uwagi, jeżeli chodzi o motoryzację, ale w ostatnim czasie ich aktywność jest coraz bardziej zaskakująca, a auta coraz lepsze. Z tego tworu, jakim jest 408, czyli połączenia SUV-a z hatchbackiem i limuzyną, mogła wyjść totalna klapa, a wyszedł im naprawdę udany samochód, który jakością wykończenia, przyjemnością obcowania z nim pokonuje niejednego tandetnego Niemca. Świetne wyposażenie w podstawowej wersji, przyjemny układ napędowy, to jest totalne zaskoczenie, jak ten samochód przyjemnie jeździ. Totalnie zaskakuje także funkcjonalnością, bo jest sporo miejsca z przodu, ciut mniej z tyłu, ale bagażnik ma naprawdę doskonałe, jak na te gabaryty, 536 litrów pojemności. To idealne auto do floty, ale też bardzo fajne auto rodzinne, tylko nie zapominajmy, że jego najważniejszym atutem jest cena. Jedyne, czego mógłbym się obawiać, to jego awaryjność, ale to się rozwiązuje bardzo prosto. Wynajmem długoterminowym, który sprawia, że to bardziej odpowiedzialność drugiej strony, czyli sprzedającego. To było chyba jedno z największych zaskoczeń in plus w ubiegłym roku na kanale Karoseria. A propos największych, w tym budżecie 140 tysięcy złotych można także kupić nowoczesnego SUV-a, ale już nieco używanego i tu też mamy dla Was 5 propozycji, jakie znaleźliśmy na findcar.pl. Mamy nadzieję, że do publikacji tego materiału się nie sprzedadzą, ale jeśli tak się stanie, to nie ma powodu do paniki, bo na findcar.pl znajdziecie wiele innych aut pochodzących z pewnego i sprawdzonego źródła. Za 129 900 możecie mieć auto legendę. Volkswagena Touarega z 2018 roku i z pożądanym silnikiem 3.0 V6 TDI. Auto z polskiego salonu od pierwszego właściciela. Zupełnie inny segment. SUV segmentu E, zrozumiały dla tego segmentu fantastyczny silnik, ustawiony wzdłużnie, ale w słabszej odmianie, bo ma 231 koni mechanicznych, ale za to prawdziwy napęd na 4 koła. To co ważne, to różnice w konfrontacji z nowym Touaregiem są niewielkie, bo jego nowa odmiana z 2024 roku to w zasadzie taki sam gruntowy facelifting, więc jeżeli szukacie dużego SUV-a w tej cenie, a nie zależy Wam na nowościach, to trudno o coś lepszego. Tym bardziej, że ten Touareg jest świetnie wyspecyfikowany i wygląda na naprawdę zadbany egzemplarz. To, co mi się najbardziej w nim podoba, to fakt, że ma jeszcze tradycyjne analogowe zegary, a nie cyfrowe. Natomiast to, co dla niektórych jest plusem, będzie też minusem, bo to diesel. Na trasy jest super, ale zaraz się okaże, że nie wjedziecie nim do stref czystego transportu. Albo jeżdżąc po mieście, że zapcha się GPF. Chyba że nie będziecie w ogóle wymieniali oleju w silniku na czas, to wówczas ten problem może Waszego samochodu po prostu nie dotyczyć. Lubią też tam siadać pompy wody. Kolejna propozycja. Ekscytująca jak zbieranie grzybów. Toyota RAV4 Hybrid z 2022 roku za 139 900 zł. Z przebiegiem
niewiele przekraczającym 100 tysięcy kilometrów. Z jednej strony to zaledwie 3-letnie auto, trwałe, ze sprawdzonym napędem hybrydowym, przyzwoitymi właściwościami jezdnymi. Ale z drugiej strony to jeden z najnudniejszych samochodów na rynku. Dla ludzi, którzy wybierając auto kierują się rozsądkiem, a nie sercem. Którzy nie oczekują od 4 kółek niczego więcej, poza tym, że przetransportują ich bezpiecznie, ekonomicznie i bezawaryjnie z punktu A do punktu B. Jeżeli należycie właśnie do tej drugiej grupy ludzi, to nie pożałujecie wyboru RAV4. Tylko jedna uwaga. Jeżeli cierpicie na nadwrażliwość słuchową, to polecamy wizytę w firmie specjalizującej się w wygłuszaniu wnętrz, bo RAV-ka w trasie jest dość głośna. Nie brakuje jej za to absolutnie niczego pod względem funkcjonalności. Po prostu 5-osobowe auto z gigantycznym bagażnikiem, którym możecie śmiało jechać na wyprawę dookoła świata. Nie należymy do wielkich fanów czeskiej marki Skoda, ale wynika to wyłącznie z czystej zawiści. Po prostu żałujemy, że to nie FSO stało się Skodą, ale ponoć Niemców nie było stać na wygórowane oczekiwania finansowe zarządu tego państwowego molocha. Więc tym bardziej doceńcie, że w tym zestawieniu pojawia się czeska Skoda Kodiaq z 2023 roku. Auto 3-letnie z przebiegiem 70 tysięcy kilometrów, z benzynowym silnikiem 2.0 TSI i napędem na 4 koła. Oczywiście napęd na 4 koła to klasyczny Haldex, a silnik jest tu zamontowany poprzecznie, a nie wzdłużnie. Poziom emocji? Podobny jak w przypadku RAV4, ale za to fajniejsze wyposażenie i bagażnik o pojemności 800 litrów naprawdę robią robotę. Na pokładzie znajdziemy m.in. 3-strefową klimatyzację i częściowo skórzaną tapicerkę. Kodiaq to po prostu technologia Volkswagena w mniej kłującym w oczy wydaniu. I szczerze mówiąc, im dłużej patrzę na obecną generację Kodiaqa, tym bardziej doceniam poprzednią. A teraz samochód, który wywoła z pewnością sporo kontrowersji, bo to poprzednia generacja Mercedesa GLE 400 z 2015 roku. Nie każdemu się podobała i może już trąci myszką z zewnątrz, ale wnętrze to luksus. Naturalne skóry, prawdziwe drewno, a przede wszystkim przestrzeń. Auto jest po prostu wielkie. Tylna kanapa zmieści spokojnie 3 dzieci, a bagażnik psa i jeszcze 2 wózki dziecięce, bo ma aż 690 litrów pojemności. Auto jest też świetnie wyposażone, ale zaskakuje brak na przykład przyciemnianych tylnych szyb. Niemniej to można szybko zmienić i to niewielkim kosztem. Nietypowy dla tego modelu jest silnik 3.0 o oznaczeniu 400, bo sporadycznie występuje w generacji W166 na europejskim rynku. U nas klienci częściej decydowali się na 4- lub 6-cylindrowe diesle, ewentualnie na topową wersję GLE 63 AMG. Znacznie rzadziej na podwójnie doładowaną V6 o mocy 333 koni. Na plus trzeba zaliczyć na pewno niewielki jak na ten segment przebieg poniżej 100 tysięcy kilometrów w 11-letnim aucie. I oczywiście pochodzenie z polskiego salonu. To naprawdę kawał porządnej niemieckiej motoryzacji z czasów przed jej kastracją za jedyne 135 tysięcy złotych. O ile mam bardzo sceptyczny stosunek do samochodów z Chin, to akurat ten model zasługuje na uwagę. Raz, że świetnie wygląda, a dwa, jest jednym z przyzwoitszych chińskich produktów motoryzacyjnych dostępnych na naszym rynku. Mowa o Jaycu 7 z 2025 roku. Auto służyło jako demówka, ma przebieg poniżej 10 tysięcy kilometrów i świetne wyposażenie. Cenę poniżej 140 tysięcy złotych, podczas gdy nowe nie łapie się do naszego zestawienia, bo kosztuje ponad 160 tysięcy złotych. Silnik 1.6 turbo generuje 147 koni mechanicznych i pod względem osiągów nie urywa 4 liter. Liczba 100 na prędkościomierzu pojawia się dopiero po ponad 11 sekundach. Ale 7 przynajmniej niczego nie udaje. Ma napęd na 4 koła, skrzynię dwusprzęgłową i wygląda trochę jak Range Rover. W podobnym stopniu, co prawda, jak Gerard Depardieu, wygląda trochę jak George Clooney. Ale Jaycu naprawdę nieźle radzi sobie w terenie, do tego ma pełne wyposażenie, brak skomplikowanej hybrydy i prostą konstrukcję, co wróży tanie ewentualne naprawy. Bagażnik ma pojemność 480 litrów, więc bardzo przyzwoicie i szczerze mówiąc, nigdy nie spodziewałem się, że to powiem, ale jest to jeden z niewielu samochodów z Chin, który budzi we mnie po prostu pozytywne emocje. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze wybory i czego oczekujecie od nas,
Czyli jakie chcielibyście widzieć tutaj porównania, jakie zestawienia, czy to jeżeli chodzi o segment, czy to jeżeli chodzi o moc, czy może po prostu o porównania samochodów nowych z używanymi w podobnych pieniądzach. Mam nadzieję, że będziemy widywali się na Find Car częściej, a przynajmniej regularnie, raz na tydzień. Do zobaczenia w następnym odcinku i przy kolejnym porównaniu.